Cześć. Jeżeli kliknąłeś, bo chcesz dowiedzieć się, jak działają maski w Lightroomie, to idealnie trafiłeś. To co, zaczynamy? Dawno temu zrobiłem wam filmik o podstawach Lightrooma, czyli jak główne panele wyglądają, co za pomocą nich możecie zrobić. Dzisiaj pobawimy się już szczegółami w danym zdjęciu i jak poszczególne elementy danego zdjęcia możecie modyfikować. Wykorzystujemy do tego maski. Wskakujemy do Lightrooma i działamy. Referencyjne zdjęcie, jakie wybrałem, to jest pierwsza lepsza fota z ostatniego wypadu naszego do Portugalii. Podstawowe rzeczy, które byśmy mogli zrobić, to auto, OK, i załóżmy, że podoba nam się zdjęcie, ale chcielibyśmy parę rzeczy tutaj poprawić, tak? I na przykład element tej skały mógł być delikatnie jaśniejszy, tak? Że te cienie są zbyt dominujące i chcielibyśmy coś z tym zrobić. Od tego właśnie są maski. Maski znajdziesz tu, po prawej stronie. Wciskając je, pojawia nam się nowy panel, który pozwala nam zaznaczyć w jakiś tam sposób dany element i korygować go, wpływać na niego. Możemy to zrobić na wiele sposobów. Mamy też AI już tutaj wspierające nas cały czas przy tym działaniu. Także możemy zabrać subject. Zobaczymy, subject jest dobry, jeżeli na przykład automatycznie wiemy, że Lightroom będzie wiedział, co jest głównym tematem naszego zdjęcia. Tutaj jestem ciekaw, co sobie wybierze nasz kochany Lightroom. OK, dla niego są to te skały. Super, zostawmy to, ale chcielibyśmy uderzyć tylko jedną skałę, tą pierwszą, tą z przodu. Zobaczmy sobie na przykład Object i zaznaczamy, że nam chodzi o tą skałę. Proszę, skała została zaznaczona i teraz od tego momentu możemy wpływać tylko i wyłącznie na zaznaczony element. Po prawej stronie pojawiają się kolejne panele. Mamy tutaj podstawy, czyli tam ekspozycja, wysokie tony, niskie tony. Mamy też sposób wpływu na kolory. Możemy też bawić się w kolor, tak? Czyli możemy zaznaczyć sobie dany kolor. I możemy zacząć się bawić, co z tym będziemy kolorem robić. Na przykład podciągniemy lumę. Na przykład możemy od razu zrobić przed, dużo lepiej to wygląda. Idziemy dalej. Możemy też wpływać oczywiście na krzywą tonalną danego elementu, już nie całego zdjęcia. Efekty, które znamy z głównego panelu, czyli możemy pobawić się w teksturę, w clarity czy dehaze. Na przykład możemy zwiększyć teksturę, co jest tutaj akurat okropne, ale można to wykorzystać, jeżeli potrzeba. Możemy bardziej w clarity. No moim zdaniem to akurat tutaj nie są potrzebne rzeczy. Zawsze możemy się cofnąć. Tylko chcę wam jeszcze pokazać, co możesz zrobić. Oczywiście ostrzenie też, sharpness, jeżeli potrzeba, ale pamiętajmy, w tym momencie działamy tylko na zaznaczonym elemencie. Jeżeli tak jak w tym wypadku nie widzisz elementu zaznaczonego, na tym panelu wciskamy Show Overlay i szary pasek pokazuje nam, na której masce jesteśmy. Jeżeli przeskoczymy tutaj, to zaznaczy nam, co jest w tej masce. Załóżmy, że chcemy zaatakować i poprawić niebo. Już nie musimy się bawić w pędzelki i inne takie rzeczy. Zaznaczamy po prostu plusik i Select Sky. Proszę was bardzo, w ten oto magiczny sposób Lightroom z automatu wybiera nam całe niebo. Jeżeli na przykład tak jak ja, i to jest mój taki tip dla ciebie, ja zawsze zaznaczam właśnie niebo, po czym wchodzę w tą maskę, zaznaczam te 3 kropeczki, jest Duplicate and Invert Mask, co spowoduje, że zaznaczy dokładnie
odwrotność nieba. I w tym momencie tylko tymi dwoma maskami możesz poprawić całą ekspozycję zdjęcia, ponieważ dobrze wiemy, że nie da się idealnie idealnie zrobić zdjęcia, gdzie i niebo, i powiedzmy ląd, drugi temat będzie idealnie naświetlony. No przykro mi, no nie da się. Można oczywiście dużo kombinować na statywie z różnymi typami filtrów połówkowymi, niepołówkowymi. Niemniej jednak zawsze będziemy mieć delikatną różnicę, którą możemy poprawić właśnie w Lightroomie. I w takim wypadku zaznaczone niebo możemy, no w tym wypadku załóżmy, że chcemy delikatnie ściemnić, bo załóżmy, że jest za mocno doświetlone. Powyciągamy delikatnie wysokie tony, ale ściemnimy szarości, cienie. Biel niech wybije z nam tego zdjęcia, a czerń daje delikatny kontrast. Chcemy zobaczyć, co się wydarzyło. Mamy tutaj małe oczko. Po delikatna zmiana, a już to niebo nadaje delikatnie takiego większego wyczucia. Tu mamy resztę i to samo. Możemy powyciągać cienie. Powiedzmy, cienie nam się nie doświetliły odpowiednio. Mało tego, doszliśmy do wniosku, że ten kolor jest fajny, ale chcielibyśmy, żeby jeszcze był bardziej taki nasycony. Wchodzimy w dział kolor i wchodzimy w temperaturę. Delikatnie poprawimy i zobaczcie, co nam dało to. Zdjęcie delikatnie mdłe, bez tego kolorytu. Kilka małych paseczków. Dziękuję. Zdjęcie wygląda 3 razy lepiej. Możecie sobie sprawdzić przed, czyli oryginalne zdjęcie, po naszej korekcie. I to tylko jest korekta światła, cienia. Delikatnie w temperaturze się pobawiliśmy, a co było, gdybyśmy jeszcze poszli dalej i narzucali swoje kolory, pobawili się tonami. Ok, teraz właśnie zobaczyliście, co dokładnie 4 maski mogę zrobić z jednym zdjęciem. Ale to nie jest wszystko, co Lightroom sobie potrafi zrobić. W tym momencie mamy sztuczną inteligencję wpiętą w Lightrooma, która, jak zobaczyliście, sama potrafi wybrać niebo, sama potrafi wybrać przedmiot danego zdjęcia, ale też może sama wybrać osobę. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy na zdjęciu mamy postać, którą możemy właśnie poprawić. Mamy zdjęcie osoby, w tym przypadku mojej pięknej narzeczonej. Wchodząc w panel maskowania, oprócz tego, co widzieliśmy wcześniej, pojawiła nam się nagle opcja People z zaznaczoną osobą. AI w Lightroomie automatycznie wykryło osobę i może ją wymaskować. Zobaczmy, co się wydarzy, gdy kliknę maskowanie osoby. Proszę. Pojawia nam się kolejny panel, który już oprócz tego, że pozwala nam zaznaczyć całą osobę, pozwala nam zaznaczyć poszczególne elementy osoby. Zobaczcie, możemy na przykład sprawdzić facial skin, czyli jakby skóra tylko na twarzy, skóra ciała, brwi, białka w oczach, źrenice osobno, usta, włosy czy odzież. Zobaczcie nam, jak w tym momencie Lightroom pomaga nam wyselekcjonować odpowiednie elementy osoby, tak abyśmy mogli skorygować bądź jakby delikatnie podrasować daną część w zdjęciu. Mało tego, zobaczcie, możemy sobie zaznaczyć sobie wszystkie części osoby i pojawia nam się nowa opcja Create 8 Separate Mask, tak? Czyli stwórz 8 oddzielnych masek zaznaczonych elementów. Mało tego, jeżeli na przykład chcemy zrobić tylko i wyłącznie skórę całego ciała, możemy właśnie skóra twarzy, skóra ciała, możemy stworzyć 2 oddzielne maski albo stwórz maskę. I on z tych 2 elementów tworzy nam jedną maskę. Nie bójcie się, zaraz możemy wrócić do tego, ponieważ wystarczy nacisnąć plusik, Select People, pojawia nam się znowu ta sama opcja i na przykład nam zależy w tym momencie tylko na włosach. Nie ma problemu, Create Mask i w tym momencie możemy działać. Możemy poprawić, że włosy będą bardziej w ciepłych tonach bądź w chłodnych tonach. Tu akurat powiedzmy jest lato, jest fajnie, robimy ciepłe tony. Możemy delikatnie podjaśnić włosy bądź delikatnie je ściemnić, jeżeli uważamy, że coś poszło nie tak. Tak samo jest ze skórą, oczami. W opcji
poprawy zdjęcia, na której jest osoba, jest po prostu ogromna. I głupio by było, gdybyście z tego nie korzystali. Słuchajcie, kolejnymi elementami, o których musicie pamiętać i jak możecie sobie pomóc, jeżeli chodzi o zdjęcia, to dwie maski, dwa typy masek, które ja wykorzystuję niemalże na każdym zdjęciu. Jedna maska to jest maska radial, tak zwana, która powoduje, że możemy stworzyć koło, ogólnie owal i atakować dane miejsce. Możemy sobie nawet zabawić się i o, proszę, podnosimy tylko zdjęcie w danym miejscu i mój ulubiony, coś czego jakby przestałem stosować winietowanie dodatkowo, jeżeli chcemy ugrać jakby, żeby oczy odbiorcy skupiły się na danym elemencie, zamiast używać winietki, które no nie wiem, no ja jej nie lubię używać, tak? Bo uważam, że to jest słabe i nie, ale mogę sobie użyć właśnie tak maski, że ja sobie ściemnię delikatnie niebo, podciągnę sobie na przykład delikatnie tutaj tło, mało tego, jeżeli chcemy udać słońce, to zobaczcie, co możecie zrobić. Radial, poza zdjęciem i delikatnie, nawet nie podnosimy delikatnie mocno światło, mamy delikatnie kolor i rzucimy sobie i mamy delikatne wsparcie dla nieba. Mamy jeszcze dwie opcje do wyboru, jeżeli chodzi o maski. Color Range i Luminance Range. Color Range, jak samo nam wskazuje, czyli wybieramy zakres koloru. Włącza nam się pipetka, wybieramy sobie kolor i w tym momencie wszystkie tony, wszystkie elementy, które mają ten kolor w sobie, zostały przeze mnie zaznaczone. Oczywiście możemy tutaj na szczęście wybrać dokładność danego koloru. Jak widzicie, tutaj na przykład sobie delikatnie rozjeżdżamy, ale jeżeli naprawdę zależy nam na tylko tym kolorze, to schodzimy w lewą stronę i naprawdę tylko ten element jest zaznaczony. To jest jeden sposób zaznaczenia, jeżeli na przykład chcemy jakiś element stworzyć, na przykład tylko te skały i chcemy je delikatnie podciągnąć, żeby były bardziej ciepłe, bardziej poszły w ten piaskowy kolor, ale też możemy wybrać jasność danego koloru, tak? Czyli wybieramy sobie Luminance, zaznaczamy na przykład właśnie jeszcze raz ten piasek i wszystko w tym obszarze tej jasności zostało zaznaczone. Możemy oczywiście to też w tym wypadku wybierać, jak bardzo dokładnie mamy to wybrać i na przykład tylko w tę przestrzeń jest przeze mnie teraz wybrana i możemy wszystko zrobić. Bardziej żółte, bardziej niebieskie. Mało tego, może rzeczywiście podjaśnić, podściemnić. Świetna sprawa. I właśnie w tym momencie nie zobaczyłem, że na moim ekranie pojawiło się koniec przestrzeni na karcie SD. Nauczka na przyszłość, patrz na małe wizjer, nie tylko na ekran poglądowy. Dobrze. Tytułem jakby tutaj zakończenia tego wszystkiego, bo tak naprawdę to już szło ku końcowi. Chciałem wam tylko powiedzieć, że trenujcie, że jeszcze raz trenujcie, bo takich filmików w internecie możecie oglądać miliony. Niemniej jednak, jak nie przełożycie tego na praktykę, to tak naprawdę nic z tego nie wyciągniecie. Dlatego testujcie, wychodźcie na zdjęcia, twórzcie maski, edytujcie jak wściekli, róbcie głupoty. Nikt tego potem przecież nie zobaczy, jeżeli tego nie pokażecie, ale dzięki temu ze zdjęcia na zdjęcie będziecie coraz lepsi.
bo będziecie wiedzieli, co dana funkcja może dla Was zrobić. A jeżeli chcecie zobaczyć na przykład moje tipsy, triki, jak wykorzystuję niektóre maski, aby na przykład podbić fajnie zdjęcia, które dosłownie mały taki detal, szczegół, który może być lekko zauważalny, a może zmienić całe zdjęcie, to napiszcie pod spodem, że tak chętnie chcemy to zobaczyć. I myślę, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Tym razem mam zamiar pogadać trochę o kolorach, tak? Czyli tworzenie własnego looku, takiego czegoś, co w końcu będzie wasze i zaczniecie się wyróżniać na tle innych. To co? Widzimy się w następnym filmie i do zobaczenia. Na razie, cześć.